Cześć, chcieliście zobaczyć, jak pracuję w glinie. No więc tak, odważyłam sobie po 2,5 kg gliny. Wygląda to tak, żeby mniej więcej miseczki były jednakowe. I teraz jest taki proces, że trzeba tą glinę ugnieść, żeby nie było powietrza. No więc ja zaczynam próbować swoich sił. Mam nadzieję, że mi nie spadnie ten aparat. I teraz trzeba tą glinę odpowiednio przygotować, żeby można było ją rzucić na koło. Oczywiście tak samo glinę trzeba przygotować, jak się chce na przykład coś zrobić z płata. Także to jest taki ciężki proces i chwilę to trwa. Teraz sprawdzamy, czy jest tam jeszcze powietrze w środku, bo jak będzie powietrze, to niestety podczas wypalania misa pęknie. Idealnie. O, tutaj jeszcze jest dziurka, widzicie? O, jeszcze raz trzeba będzie zagnieść, ale prawie idealnie. Tak, teraz bierzemy taką strunę i sprawdzamy, czy jest powietrze w środku. Proszę bardzo. Idealnie, więc musimy zlepić te dwie połóweczki. Jeszcze raz. I po zlepieniu będzie można rzucić na koło. Tak, na dzisiejszy urobek 8 misek. Tutaj czeka kolejna glina na jutro. No, wszystko już jest do domu pochowane. Narzędzia umyte, koło umyte i jutro od nowa zaczynam robić w glinie oczywiście, ale też tutaj na ogródku, bo piękna pogoda będzie. Zazwyczaj nie jem takich śniadań, ale glina jest wymagająca, więc zrobiłam sobie śniadanie ekstra, bo dzisiaj 3. dzień pracy fizycznej. Czuję się już trochę wykończona, no ale trzeba to wszystko skończyć, co się zaczęło. Także rozumiem oburzenie wegetarian czy wegan, ale no cóż, z czegoś musi być ta siła. No więc tak, za chwilę kończę swoją pracę. Jeszcze mi zostało 3 kg gliny, to znaczy po 1,5 chyba. Zaraz to sprawdzę. Ale tak mi się wydaje, że chyba po 1,5 kg mi zostało. Tak, dwie takie o kule po 1,5 kg. Robię takie mniejsze miseczki, zaraz Wam pokażę. No i zaraz Wam pokażę wszystko, tak. Także tak są wytrymowane miseczki, bo ja lubię, jak jest ta stopa. Bardzo lubię, jak jest stopa w miseczce. Nie lubię takich na prosto, no ale takie też robię oczywiście. Jest oczywiście mój inicjał, czyli Friday Witch, czyli piątkowa wiedźma. I tak każda już miseczka tutaj, każda już jest tak wytrymowana ładnie, z taką piecząteczką na stopie. Jutro będę wycinała dziurki. Tak, jutro będę wycinała dziurki, a teraz jeszcze Wam pokażę. No oczywiście bajzel jest okrutny, ale to co
to, co mogę trzymać w ryzach, to trzymam. Czyli na przykład tak, koło mam czyste w miarę. Nienawidzę siadać do brudnego koła, czyli za każdym razem jak skończę jakąś miseczkę czy dwie, to po prostu sobie czyszczę to kółeczko. No, tutaj mam glinę, którą, tak zwane spady, które są z tych dwóch miseczek. No coraz mniej mam tych spadów, czyli no, jakby to powiedzieć, nabieram wprawy, bo przecież, tak jak Wam wspomniałam, rok nie toczyłam w ogóle. No one nie są idealne, ale mają te same wysokości i te same szerokości, znaczy średnicę. Także ja za chwileczkę kończę pracę, jestem szalenie zmęczona, bo to jest trzeci dzień taki bardzo intensywny, naprawdę bardzo intensywny, jeżeli chodzi o pracę fizyczną. Jeszcze dzisiaj się zmieniła pogoda i tak mnie boli głowa, że po prostu już bym chciała iść na fotel albo na kanapę i sobie podziergać, no ale no niestety. Jeszcze Wam opowiem o tych miskach później, bo też przeżyłam jedną noc z takim bólem, ale tak to, ojej, ale się trzęsę. Ale tak to jest, jak się po prostu nie ma wprawy i potem na hip hip hura, bo trzeba coś tam zrobić. Także no tak to wygląda u mnie, ale teraz jakoś tak, wiecie co, połknęłam większego bakcyla niż rok temu. Nie wiem, może dlatego, że się wyniosłam, bo ja nie mam pracowni, ja dalej nie mam pracowni i po prostu tak z doskoku robię tą glinę i jest to bardzo uciążliwe, bo to jest brudna praca, trzeba tą glinę przelewać, tą wodę wylewać, żeby odzyskać, bo to jest fajne medium. Jak się szmatkę patchworkową źle, powiedzmy, przytnie, no to jest do wyrzucenia. No zawsze można tam jakieś konfetti z tego zrobić, no ale ja nie mówię o tym. Po prostu generalnie, jeżeli się źle utnie, no to jest do wyrzucenia. Natomiast glina jest fajnym medium, no dzierganie też jest fajne, bo jak się źle coś zrobi, to można spróć. Patrz, ja 10 razy jeden sweter próć, żeby zrobić. Natomiast glina to jest w ogóle super medium, bo praktycznie jest do odzyskania wszystko, co się, każdy spad, wszystko, co się nie uda, można namoczyć ponownie, no chyba, że się już wypali pierwszy raz na biskwit, no to wtedy wiadomo, nie, ale też można potłuc na przykład do środka donicy dać jako drenaż, także no też można wykorzystać, ale jeżeli chodzi o taką surową glinę, jeżeli nie jest wypalona, a jest już wysuszona, tak nadaje się już do pieca, to też można... O, jest jakiś szerszeń. My tu szerszenie mamy, także trzeba uważać. Ale to osa chyba tylko była. No też jestem uczulona, także muszę się wystrzegać. No strasznie. Kurczę, coś mi tutaj uwzięła się. No tak, ja będę kończyć, bo jeszcze mi te dwie miseczki zostały do utoczenia, czyli ukulania, jak to się mówi po śląsku. No i potem się kąpię, myję i chyba zalegnę z drutami, bo trzeci dzień tęsknię. Tęsknię do drutów, no. To jest fajny relaks, jak wiecie. A tu jest ciężka praca, no ale no. Tak, tyle na teraz i znowu będzie taki gadany vlog, tak mi się wydaje. Podobno lubicie to taki będzie. Trzymajcie kciuki, żeby mi się te dwie miseczki udały. Witajcie 3 maja z mojej altany pod kogutem. Pod kogutem dlatego, że u góry jest kogucik. To było też takie jedno z moich, no można powiedzieć w cudzysłowie, marzeń, żeby mieć altanę z kogucikiem, który się kręci jak jest wiatr i pokazuje stronę tego wiatru, z której strony wieje. Dzisiaj 4. dzień zmagania z gliną. Tu za mną widzicie, suszy się pod workami, bo jest bardzo ciepło i bałam się, że za szybko wyschnie, a jeszcze muszę dokończyć te nacięcia w miskach.
ale korzystam z poranka pięknego, bo potem ma nie być słońca. Sauté, czyli bez make-upu, tak jak wczoraj. Nie mam czasu do gliny, nie będę wydziwiać. I tak, piję sobie kawkę poranną. Ptaszki pięknie śpiewają. Słyszycie? Może być coś piękniejszego w życiu. No dla mnie nie. Już kończę tył tej bluzki. Mało czasu mam, ale dzisiaj już kończę z gliną. Teraz będę czekała, aż wyschnie. I zajmę się właśnie tym, czyli kończeniem tego swetra. Też chciałam dokończyć go na targi w Poznaniu, w Gdańsku. Myślę o Poznaniu, bo w Poznaniu zamawiam szkliwę i tak ciągle o tym Poznaniu myślę ostatnio. Tak, na targi w Gdańsku, ale pewnie mi się nie da skończyć tej bluzki. Pojadę w innej. Mam wybór. Także tak, no to... Ale pięknie śpiewają, naprawdę. Ja od 2 lat nie mam kotów i okazało się, że więcej ptaków przychodzi do mojego ogrodu. Pomimo, że mam psa, ona Biełka bardzo goni te ptaki, bo chce się bawić, nie żeby zapolować, tylko ona cokolwiek co się rusza, to uważa, że to jest kompan do zabawy i ona po prostu chce się bawić. No ale przepięknie śpiewają. Mam jakieś inne, nie wiem, oczywiście oprócz kosów i szpaków, no i sierpówek, bo one są, tak, sierpówki mają tu gniazda, ale tutaj w tych drzewach to rzeczywiście jest tyle ptactwa. No i tak, no to ja sobie podzierkam trochę, tak, przy tym śpiewie ptaszków. Ale przepięknie, przepiękna pogoda. Dzisiaj ma być ostatni dzień takiej pogody. Znaczy właściwie pokazywało, że w aplikacji, że dzisiaj nie będzie słońca. Wstałam z takim pięknym słońcem. Więc cieszę się, bo to jest... Napędza takie słoneczko, napędza. No, a potem jeszcze, jak już wypiję kawkę, ogarnę się trochę, rozbudzę, to pokażę Wam moje zmagania z gliną dalsze, czyli te dziurki wycięte i te otwory na włóczki. I jeszcze zrobiłam pewien eksperyment i nie wiem, czy mi się uda. No jak się uda, to będę zadowolona, to może to też poszerzy ofertę tych miseczek. Ale powiem Wam, że już w zeszłym roku, jak zaczęłam robić te miski za namową pewnej osoby, to jak zrobiłam pierwszą partię, no i rzeczywiście ta pierwsza partia na targach, bo była premiera na targach, o, właśnie złamałam drut. O, no, zobaczcie. Złamałam drucik. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. O, i teraz co ja zrobię? Jeszcze mucha mi tu jakaś wróba. Zaraz muszę te oczka przełożyć. No, lantermuny się złamały. Na żywo. Zobaczcie. To były trójki. 3,5. A może jakoś złapię te oczka? Nie, najpierw złapię oczka, a potem Wam pokażę, bo szkoda by mi było to. Szkoda by mi było spróć cały rząd, a to się nie da połapać tak, jak się spruje, to się nie da połapać tych oczek, bo tu są ubierane oczka i potem to tak brzydko wychodzi. Ja próbowałam już to raz zrobić, ale to nie wyszło mi tak, jak chciałam.
Więc już połapię te oczka. No kurczę, to niedobrze. O, tu mi spadło, ale tu sobie poradzę tymi dwoma oczkami sobie poradzę. No i zobaczcie jak się złamały. Zaraz przybliżę to może, tak? Przybliżę troszeczkę. No teraz to będzie widać mój upływ lat. Zobaczcie jak się to złamało paskudnie. Tak o. No i będę musiała czekać teraz. Znaczy ja mam oczywiście jeszcze kilka 3,5 drutów, rozmiar 3,5. No ale nie spodziewałam się, że oczywiście skleić nie da. No i tak, pierwsze w życiu druty. Tyle się nasłuchałam od innych osób, które dziergają, że łamią druty, ale zazwyczaj to było tak, jak ktoś usiadł na drut. Więc starałam się patrzeć, gdzie siadam po takich informacjach. Natomiast tutaj, no rzeczywiście tym ruchem takim mocnym, bo robiłam 2 oczka, jedno oczko z 2 tutaj się robi w jednym rzędzie, a wcześniej się robi oczka lewe i one są takie dosyć ścisłe. No to złamałam sobie drucik. Może to jest znak, że mam to odłożyć i wrócić do gliny, a nie zajmować się jakimiś robótkami, jak tu moje potencjalne klientki czekają, dziergające, żeby miskę nabyć. Może tak. Nie ma się co przejmować. Naprawdę są gorsze dramaty niż złamany drut. Chociaż to nie są tanie druty, prawda? No ale nic, to kurczę. Trochę mi szkoda. Takie krótkie mam, tylko metalowe. A tak mi się dobrze robi, bo mam tak nadwyrężone nadgarstki tą gliną, że na dłuższych drutach to będę miała kłopot. No ale nic, no. Będę musiała sobie jakoś poradzić. A ja Wam życzę pięknego dnia. Ten film się ukaże... Ja nie wiem, kiedy się ukaże tak naprawdę, bo tak dogrywam, tu minutka, tam minutka. No. I jeszcze w ogóle dzisiaj dogram chyba... Dzisiaj dogram pewną rzecz, ponieważ zauważyłam, że moja taka opowieść o tym, jak działa internet, przyniosła skutek. To znaczy tak, okazało się, że wielu z Was, bo wiecie co, jestem zaskoczona, ponieważ przybywa mi obserwujących mężczyzn. Nie wiem, który facet chce obserwować 60-letnią kobietę, no ale dobra, no niech by było. No w każdym razie, oprócz oczywiście osób, które zajmują się dziewierstwem, znaczy rękodziełem, bo wiem, że takie osoby są i serdecznie pozdrawiam. Bardzo jest mi miło i tak motywuje mnie to, że ktoś mnie ogląda płci przeciwnej. I też, że inspiruje płeć przeciwną. To jest takie, no nietuzinkowe, powiedzmy sobie, w naszym tutaj regionie, w naszej szerokości geograficznej, o może tak. Natomiast oprócz tego, że właśnie panowie mnie zaczęli obserwować, subskrybować kanał, to jestem zaskoczona. Sierpówka. Ja mam alergię jeszcze. Nie miałam parę lat i znowu mi wróciła. Więc tak, odbiegłam od tematu znowu. Jestem zaskoczona, bo wielu z Was nie wiedziało, jak działają te social media, czy ten YouTube. I że te komentarze i subskrypcje i lajki i w ogóle. I naprawdę jestem bardzo zaskoczona i wdzięczna za taką reakcję. Tyle osób zostawiło komentarze i zostawia nadal komentarze pod moimi filmami.
Ja oczywiście odpisuję w ramach wolnego czasu, czyli nie na bieżąco, ale tak jak siądę, to już hurtem odpisuję. Jest mi szalenie miło, bardzo miło jest mi naprawdę. I wiecie co, no ta subskrypcja znowu poszła w górę. Także nie jest to żenujące, nie jest to obciach, jednak to przynosi skutek, dlatego że dużo nowych osób, nawet dostałam komentarz, że YouTube wyświetlił mój film, więc tak jak powiedziałam, ma to sens, bo dużo osób ogląda, a nawet tak ogląda film za filmem i nie pomyśli, nie że ze złośliwości, ja tego nie odbieram jako złośliwość czy coś w tym stylu, ale po prostu nie pomyśli, że ach, to zasubskrybuję. A w dalszej części odniosę się do innych pytań, właśnie do włóczek, do sponsorowania pewnych firm, znaczy jakichś firm, nie pewnych, jakichś firm i do tego, co mi przyszło, takie myśli mi przyszły do głowy. Spisałam sobie to w punktach, żeby nie zapomnieć wczoraj. I odniosę się do tego, ale teraz wypiję kawę, zobaczę, jakie to mam te druty jeszcze w domu. No i myślałam, że przy tej kawie skończę tą górę, bo już mi zostało dosłownie tylko na rękawy, na ramiona poodejmować oczka i dekolcik zrobić z tyłu. No ale pewnie już do tej gliny wrócę, bo mąż mi koło wyniósł i tak zasugerował, że no mam się nie opinkalać, tylko do roboty wziąć. Ja, żarcik, nie ma jak się pośmiać. Ale fajnie, bo dzisiaj 3. dzień majówki, 3 maja i pogoda jest po prostu przepiękna, naprawdę. Nie spodziewałam się, że tak się utrzyma, bo u nas to różnie bywa, ale fajnie jest, fajnie. Niech jak najdłużej będzie, bo ja tu jeszcze pod tym kogutem chcę zostać kilka dni, żeby dokończyć to malowanie, też szkliwienie i tak by mi pasowało, żeby taka pogoda była. No. Ptaki ucichły, czyli już ranek się skończył. Trzeba do roboty, chociaż święto, nie? Jak się lubi to, co się robi, to można pracować. Ale to na razie tyle i widzimy się za chwilę. No tak, jeszcze chwilę tutaj dogram, bo tak, kawa w moim kubku mam 2, jak wiecie. Jedna to kierowniczka, a druga zawód dyrektor. Kierowniczka w zmywarce to zawód dyrektor. Takie branżowo-firmowe, można powiedzieć. No ale pokazałam mężowi ten drut, który się złamał. No i mówię, że to szkoda, bo chyba nowe. Ona to... No nie mogłaś sobie nowych kupić? Tylko chyba nowe? No taka gra słówek, wiecie. No poszedł zobaczyć, czy coś się da z nimi zrobić, ale nie sądzę, bo mogą haczyć po prostu włóczkę później. No ale to taki szorcik. Chyba nowe. I tak podsumowując ten cały ciąg filmów, mogę powiedzieć, że tak. Po pierwsze, wyrobiłam się na targi, zrobiłam miski, tak jak sobie planowałam. Użyłam innych szkliw niż wcześniejsze, ale to jest bez znaczenia, bo używałam teraz szkliw Boca i w zasadzie one są też bardzo dobre, tak jak Majko. Chociaż nie wiem, no wolę Majko, ale ten boc naprawdę nie jest zły. Majko może ma takie bardziej żywe kolory po wypaleniu, tak mi się wydaje, ale może się mylę. Teraz będę testowała, jak przyjadę z targów, to będę testowała i zrobię i właśnie część miseczek zrobię w szkliwach Majko, a część w bocu. No, ale tak,
wyrobiłam się na targi z tymi miseczkami. Zobaczymy, jak pójdzie. Ja jestem bardzo dobrej myśli. No, kocham Trójmiasto, to co ma nie pójść? Zresztą te targi są w tak fantastycznym miejscu, bo w najwyższym wieżowcu w Gdańsku i z widokiem, także na 34. piętrze. Będzie super. Pogoda nawet jakby nie dopisała, chociaż nie, fajnie jak będzie pogoda, dlatego że będzie panorama ładna, będzie wszystko widać przez te wielkie przeszklone przestrzenie. No oczywiście dla tych, którzy mają problem z wysokością, to nie jest może komfortowe, ale to zawsze można zasłonić swoimi rzeczami, które się przywiozło, tak włóczkami, stojakami. Ja akurat nie mam lęku wysokości, więc dla mnie to jest taka atrakcja. I tak, jeszcze Wam powiem na koniec, że dalej męczę ten brzoskwiniowy i nie idzie mi tak, jakbym chciała, dlatego że no zrobię z tej innej włóczki, ja robię z Softlino i to jest włóczka bardzo dobra i nie dlatego nie idzie mi, że włóczka jest zła, o nie, 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 włóczka jest super, właśnie patrzę, czy tutaj mam metkę, ale nie mam, wyniosłam, więc tak, włóczka jest bardzo dobra, tylko że ona jest grubsza i ja muszę cały czas patrzeć na centymetry z opisu. Nie mogę się sugerować rzędami, tylko na centymetry. I to okazało się, że no, sprawia mi problem, dlatego że jak mam rzędy, to jest dużo prościej. No bo wiem ile rzędów i tak ma być. A jak mam centymetry, tak nie wiem, czy więcej naciągnęłam, czy mniej naciągnęłam. No wiecie, o co chodzi. Ale tak, sweter się robi od góry do dołu, więc tak moim sposobem. Rękawki, już tyle mam tych rękawków. Także, no fajnie. Robię sobie w moim koszyczku i tak. Kłębuszki mam, jeszcze dużo kłębuszków mam, także spokojnie. Drut mi mąż skleił, ale nie próbowałam jeszcze. Ładnie przeszlifował. W zasadzie nie powinno haczyć. Niemniej jak będę na targach, to sobie kupię jeszcze jedną parę, bo no nie wiem, zawsze to mieć w zapasie warto. No i jeszcze mam taki plan, co sobie tam kupię na tych targach, ale to Wam powiem, bo jak przyjadę. Będę targi podsumowywać, to Wam powiem. Natomiast teraz tak, to wszystko, jeszcze tylko muszę Wam powiedzieć, że wycierpiałam się. Dlatego, że no nie wzięłam sił na zamiary, czyli tak, myślałam, że nie pojadę na targi. Później zdecydowałam, że jednak pojadę, bo to by było nie fair w stosunku do organizatora. I pracowałam jak tak zwany stachanowiec. W jednym dniu tak przeforsowałam nadgarstki, że nie mogłam w nocy spać z bólu. Tak mnie bolały. Żadna maść nie pomagała, nic. No ale po jednym dniu się to jakoś uspokoiło i teraz już jak przyjadę, to nie będę się tak forsować, o nie. Tylko po prostu już muszę, tak jak wspomniałam, siły na zamiary, czyli nie na hip hip hura i nie wiem, 10 misek dziennie, tylko 2 wystarczą, 3 wystarczą, może 4, jak przy dobrej pogodzie. Także no troszeczkę się zapędziłam z tym, no biełka wszędzie jest, zapędziłam się z tym toczeniem, ale sprawia mi to bardzo dużo przyjemności, dużo więcej niż w zeszłym roku. Pewnie będę to jeszcze powtarzać w filmach, ale w zeszłym roku chyba to nie był czas na te miski, a teraz, no, znaczy w ogóle na glinę, a teraz jakoś tak powolutku, no to fajne jest zajęcie. Daje dużo możliwości. Oczywiście ja nie jestem jeszcze kreatywna, bo to jest tak, jak się robi jakąś dziedzinę sztuki, na przykład malarstwo, to po pewnym czasie
to nie jest problem, żeby coś namalować w sensie technicznym, ale i nie jest problem, żeby jakiś kadr sobie, czy z przyrody, z natury, z martwej natury, z żywej natury, czy portret, czy obojętnie co. Po prostu człowieka mózg jest nastawiony na taką, a nie inną kreatywność i wszędzie widzi się obrazy. Samemu się kadruje, nie trzeba przykładać żadnej ramki, jak to w różnych kursach uczą, tylko po prostu ja jak idę nawet na spacer, czy jak jadę autem, to po prostu widzę konkretne obrazy, konkretne wykadrowane obrazy, więc tak, w ceramice jeszcze mi tego troszeczkę brakuje. Oczywiście ja już mam jakieś wizje, ale to jest mało. Muszę nad tym popracować, ale to można wypracować oczywiście, zmienić po prostu tok myślenia. Troszkę to potrwa, ale myślę, że niebawem zobaczycie nowości, które chciałabym dla Was przygotować. Nie tylko miski dla dziewiarek, ale i inne rzeczy. Nie będzie tego dużo, dlatego że ja sobie założyłam, że po prostu nie będę się rozdrabniać, tylko będą konkretne rzeczy i nie będzie tego nie wiadomo jak wiele rodzajów. O, może tak, w ten sposób. Także na pewno podstawową taką działalnością moją będą te miseczki dla dziewiarek, a potem zobaczycie, bo ja już mam plan. Także tak. Teraz pojadę, będę mogła sobie o tym pomyśleć w parę godzin, bo jednak z Pszczyny do Gdańska to jest 600 km, więc będę miała czas. Na targach nie będę miała czasu, bo na pewno będzie bardzo dużo osób i będę musiała pracować, a potem będzie droga powrotna i znowu będę miała chwilę czasu, żeby o tym pomyśleć. Także myślę, że idzie w dobrym kierunku i niebawem zobaczycie nowości u Małgosi Lejman. No nie, u Piątkowej Wiedźmy. Właśnie, u Piątkowej Wiedźmy, czyli Friday Witch. Więc tak, na dzisiaj to wszystko. Film będzie bardzo długi, nie wiem ile będzie się wygrywał, ale na pewno sporo. Ja Was żegnam cieplutko. Ja, Wasza Friday Witch. I do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie kciuki za targi. Pa, pa.